Będę albo łapał stopa, albo autobusem próbował dostać się do Jerozolimy przez autonomię palestyńską. Nie wiem, może mnie ktoś weźmie, byle mnie nikt nie wysadził. Kurwa, to nie jest śmieszne. No i dobra, moi drodzy, w końcu zaczynam czuć, że nie tylko jeżdżę, ale że mam wakacje. Zobaczcie. Enbokek. Jesteśmy na północy, no może nie takiej maksymalnej, ale częściowo na północy Morza Martwego. Kurwa, gdzie tu jest zejście? O, w dupę, niech się ugryzą. Na północy Morza Martwego. Morze Martwe, moi drodzy, powstało podobno 2 miliony lat temu, ale zanim o Morzu Martwym obiecałem Wam, że powiem o Masadzie i że powiem o Qumran, więc zacznijmy od Masady. W 1966 roku było powstanie Żydów przeciwko Rzymowi. No i tam tłukli się jakiś czas. Boże, a może to było drugie? Cholera. Później Wam to potwierdzę. Niemniej Masada była takim miejscem, którego przez 7 lat Rzymianie nie mogli zdobyć. Żydzi się tam zacięcie bronili. Twierdza umiejscowiona w górach. I co? I Rzymianie w końcu się tak wkurwili, że zbudowali rampę aż do murów całego tego zamku, nazwijmy to, tej twierdzy. Jak Żydzi zobaczyli, że jest taka sytuacja, no to zabili wszystkie swoje żony, wszystkie swoje dzieci, a później się rzucili w samobójczą akcję, żeby jeszcze tej twierdzy bronić. I Masada stała się takim drugim takim obiektem jak ściana płaczu, czyli takim symbolem tego, że naród izraelski jest niepokonany i będzie walczył do śmierci. To a propos Masady. A propos Qumran natomiast jakieś 70 lat temu całkiem przypadkiem odkryto tam zwoje Ewangelii apokryficznych, czyli tych, które powstały po 120 roku i nie weszły do kanonu ksiąg Pisma Świętego ze względu na to, że powstały właśnie na przykład za późno. Co tam powiedziałem, że to... Aha, no i napisali te zwoje Eseńczycy, to była taka sekta. Tych sekt w ogóle było dużo, bo byli jeszcze Arianie, byli Bazylidesi, byli Tertulianie, byli Ariańczycy. Od Ariusza to sekty to jest całkiem oddzielny temat. Chyba że ktoś mnie poprosi, to mogę kiedyś na ten temat poprowadzić jakieś wideo. No, a teraz, moi drodzy, Morze Martwe. I co, ja to bym chciał najlepiej się gdzieś przebrać, umyć. Inne takie potrzeby. I dopiero nad morze. Dużo ruchu dużego nie ma, więc chyba nikt mi nic nie podjebie. Tam widzę jakiś koleś też tak na podobnej zasadzie. No to co, próbujemy. I następne nagranie to może już będzie z wody albo i spod wody. Moi drodzy, i jak widzicie, Morze Czerwone zaliczone.
Miałem zrobić trening nad Eilat, ale nad Eilat było za zimno, za ciemno, za brzydko, za kamienisto. No i teraz najprzyjemniejsza część. $14 zł. 14 szekli za jedno piwo. Na dworcu. Takie ceny mają. Słuchajcie, co jeszcze możemy powiedzieć na temat Morza Martwego? Mówiłem Wam o tych potokach, które spływają z gór. No więc teraz zobaczmy te góry. To są, moi drodzy, tamte góry. Za mną. Trochę ich jest, jak widzicie. I teraz wyobraźcie sobie, jak są ulewne deszcze. Na przykład właśnie w grudniu. To z tych gór, chociaż z tych to pewnie porobili tutaj z racji tego, że są hotele, to pewnie porobili jakieś kanały melioracyjne. Natomiast podejrzewam, że z innych, bo te góry, zobaczcie, one się jeszcze aż tam ciągną, w tamtą stronę. Tak, pytałem ratownika, czy wolno mi pić na plaży, powiedział, że tak, że nie ma z tym problemu. Także, żeby nie było głupich uwag, że propaguję picie alkoholu. O czym ja mówiłem? O tym, że spływa z gór. Tak, spływa z gór i spływa też z jezior i rzek, które gdzieś tam są w tych górach, bo to Morze Galilejskie zwane... Boże, jakie galilejskie? Galilejskie to będzie później w Tyberiadzie. Morze Martwe. Te wszystkie potoki, które spływają, często spływają razem z rybami. No i co? Jak te ryby sobie spłyną, no to dochodzi do tego, że płuca skrzela, znaczy zapychają im się solą i te rybki umierają i czasem można je tutaj właśnie gdzieś na brzegu znaleźć. Kolejna rzecz, właśnie powiedziałem, Morze Martwe, wszyscy mówimy Morze Martwe. A wiecie dlaczego martwe? No właśnie dlatego, że jest tak zajebiście zasolone i nic prócz jakichś tam mikrobakterii w zasadzie nie może w nim żyć. Bo wszystko umiera ze względu na sól. Pamiętajcie, sól to zabójca, to biała śmierć. A coś więcej o Morzu Martwym? Ach, oczywiście, no tak, jesteśmy jesteśmy w ogóle w Dolinie Dawida, to już wspominałem. I jest to, moi drodzy, największa depresja na świecie. Minus 413 metrów poniżej poziomu morza. Aczkolwiek znalazłem źródło, które mówiło, że to nie jest minus 413, ale minus 430 metrów poniżej poziomu morza. Jakby nie było, największa depresja na świecie. Podobnie zresztą jak później będziemy nad Jeziorem Galilejskim. Tam też jest depresja, ale już nie największa na świecie. No, dwie największe nie mogą być. Także tak, fajnie, ciepło, woda zimna, ale słona. Jeśli tutaj przyjedziecie, pamiętajcie, nie chlapcie. Ja spróbowałem na dzień dobry, no i nie wiem, czy to wytnę, czy tego nie wytnę, ale mieliście pokazaną moją drogę od razu pod prysznic i płukanie się. Bo jak sól wpadnie do oka, no to jest bardzo nieprzyjemnie, piecze. Także nie chlapiemy się, nie wchodźcie do wody, jeżeli macie jakiekolwiek zadrapania, bo będzie dokładnie taki sam efekt i po wyjściu z wody nie używajcie ręczników, dlatego że na ciele zbierają Wam się kryształki soli. No a jak się kryształki soli zbiorą, no to możecie sobie tylko podrażnić skórę, trąc tą skórę ręcznikiem. Tutaj coś przekłamuje, wiecie, bo zobaczcie. Tutaj jest, nie wiem, czy Wy to macie w lustrzanym, kurwa, pod słońce, w lustrzanym odbiciu, czy nie, pokazuje 10:42, 38 stopni. Gdzie to było? O tu, na tym czarnym wyświetlaczu. O tu, pod butelką. Znaczy na... Ale nie, nichuja. Nie ma 38 stopni, jest za zimno. W ogóle przyjechałem do tego Izraela i powiem Wam, mam wrażenie, że ja się tu prędzej przyziębię niż opalę. Bo zrobiłem tyle... Kurde, muchy latają. A się myłem. Porządnie się myłem. Najpierw klimatyzacja w samolocie i nawet jak wyłączysz u siebie, to przed Tobą albo za Tobą działa.
Później klimatyzacja w autobusie z Hachagany do... Co ja pierdzielę, nie z Hachagany. Później klimatyzacja w tym z centrum Central Bus Station w Tel Awiwie. 5 godzin jazdy do Eilatu w klimatyzacji, to Wam mówiłem. Teraz to samo jazdy z Eilatu do Ein Gedi. No i ciekaw jestem, jak będzie, jak ruszę a nie wiem za ile. 10:30. No to za 1,5 godzinki. Daleko nie mam, chyba. Kurwa, gdzie był przystanek? Jezu, widzicie, tak to jest, no. O 12:12, czy tam o 12:00, no. Będę albo łapał stopa, albo autobusem próbował dostać się do Jerozolimy przez autonomię palestyńską. Nie wiem, może mnie ktoś weźmie, byle mnie nikt nie wysadził. Kurwa, to nie jest śmieszne. No, po tym co ostatnio Trump dowalił, to nie jest śmieszne, ale podobno z Polakami jest ok. Także nie wiem, no. Będę patrzył, szukał, może się coś znajdzie. To bym zaoszczędził ile? 27 zł bym zaoszczędził. Niby niedużo, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć, nie? Także zobaczymy. Ale wreszcie, powiem Wam, wreszcie jakaś normalna pogoda. Kurde, wreszcie widno. Wreszcie słoneczko. Chmurek mało, także jest ok. Myślę, że warto przyjechać. Wiecie, ja jestem też wcześniej tutaj, no kurde, 10:30, to tak naprawdę teraz to słońce zaczyna ono nagrzewać tą wodę. Tam w ogóle po drugiej stronie jest już Jordania. Też ciekawa granica, nie? Parę kilometrów i już inny kraj. No nie jest to granica na Odrze, bynajmniej. Dla mnie Odra strasznie wąska rzeka. W porównaniu może dlatego, że jestem z Warszawy i no, Wisła jest dużo szersza. Także zobaczymy, jak z tym stopem wyjdzie. A jak nie wyjdzie, no to autobusem do Jerozolimy, tam się przesiadam. Robimy Orakiwa, czyli Cezareę palestyńską. Parę słów o Cezarei, z Cezarei do Tyberiady. No i co? I byle bym nie trafił tam na Rosjan. Bo to się wtedy źle skończy, już nic nie zwiedzę. A już kiedyś tak w Niemczech miałem. Jezu. No. Nieważne. Także moi drodzy, widzimy się albo w trasie, albo w Jerozolimie. Przed Cezareą. Może się uda. Na razie.